Wyjątkowe i barwne. Nie zawsze znane i popularne. Muzyczne pejzaże. Tomasz Goska, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji Muzyczne Pejzaże. I drodzy Państwo, będzie to jedna z takich audycji, która nie będzie bezpośrednio o muzyce, którą możecie Państwo usłyszeć, czy to teraz w filmach, w kinach, czy też na streamingu. To zresztą już Państwu obiecałem, że raz na jakiś czas będziemy przedstawiać kompozytorów, no lub po prostu osoby, które zajmują się muzyką. Fajnie by było, żebyście Państwo również poznali te osoby, gdyż jak się okazuje, można tworzyć, co zresztą słyszycie Państwo w tle, hollywoodzko brzmiącą muzykę filmową, przypominającą właśnie hollywoodzkie ścieżki dźwiękowe muzykę, mieszkając właściwie w naszym regionie. Dzisiaj naszym gościem będzie Radosław Rozbicki, który jest autorem właśnie tej muzyki, którą Państwo słyszą w tle. Witam Ciebie, Radku. Witam Ciebie, Tomku, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Podlasie i dziękuję za zaproszenie do studia. Z tego, co wcześniej się dowiedziałem, to jest Twoje pierwsze spotkanie, że tak powiem, z radiem. Trochę denerwujesz się? Tak, dokładnie, tak. Lekki stresik, ale tutaj kolega z rocznika 8-5, także czuję się okej, dzięki. No właśnie, mamy ten sam rocznik, chociaż ty o wiele wcześniej zająłeś się tworzeniem muzyki, chociaż pewnie muzyką fascynujemy się pewnie od tego samego czasu, czyli od gdzieś lat 90., kiedy te pierwsze soundtracki, pierwsze filmy, które pojawiały się wtedy w kinie, które mieliśmy okazję oglądać w kinie, Zgadza się. Gdzieś fascynowały. No właśnie, to chciałbym się dowiedzieć, jak zaczęła się twoja pasja związana z muzyką, bo gdzieś te pierwsze kroki musiałeś stawiać. Nie od razu zapewne postanowiłeś sobie, że od dzisiaj zacznę komponować muzykę, powiedzmy taką, filmową, hollywoodzką. Oj, to była bardzo długa muzyczna droga, od czego się zaczęło, tak? Rok 94. Radek idzie pierwszy raz do kina jako dzieciak i ogląda film Speed, Niebezpieczna Prędkość, do którego kompozytorem muzyki jest Mark Mancina. Także to był mój pierwszy film, na którym byłem w kinie. Wywarł na mnie za dzieciaka niesamowite wrażenie, w szczególności ścieżka dźwiękowa i motyw przewodni, który jak ktoś raz usłyszy, też będzie go słyszał w głowie już cały czas. Następnie Bad Boys, ścieżka dźwiękowa tego kompozytora również. W następnej kolejności Karmazynowy przypływ Hansa Zimmera i Twierdza. Także wtedy już zacząłem rozpoznawać te nazwiska tych panów. Hans Zimmer, Mark Mancina, następnie Wróg Publiczny, Armageddon, no i już te nazwiska trzymają mnie do dzisiaj. Także lata 90. miały niesamowity wpływ na mnie jako twórcę i na moją muzykę filmową, którą dzisiaj aktualnie tworzę. To ja ci powiem, że w sumie w tym samym czasie zaczęliśmy swoją przygodę z kinem, tylko ja w tym wieku chodziłem na Króla Lwa, Kosmiczny Mecz. Oczywiście pół żartem, pół serio. To było takie kino, że ja się tam troszeczkę zakradałem, także wiesz. Tak, to było... Półlegalnie, powiedzmy, tak. Doskonale cię rozumiem. Lata 90. wiemy, jak wyglądały. Tak. No i oczywiście nieśmiertelne VHS-y, na których poznawało się często rzeczy, dokładnie. Które albo nie były dostępne u nas w kinie, albo nie było możliwości, żeby te filmy obejrzeć. No, nie oszukujmy się, w latach 90. nie było takich multiplexów i takich możliwości oglądania filmów, tak jak na przykład teraz mamy.
wracając do tych lat 90., słuchając tych ścieżek dźwiękowych, no zapragnąłem coś takiego zrobić, tak? Chcę zrobić coś takiego, chcę skomponować. Tyle, że w tamtych latach, jak dobrze wiesz, nie mieliśmy komputerów, nie mieliśmy sprzętu, nie mieliśmy takiej mocy obliczeniowej, także no to prysło, tak? Prysło jak bańka i zostawiłem to na kilka lat. Z kolei zająłem się też muzyką od bodajże liceum. To taka typowa muzyka dance, tak, powiedzmy, czyli proste melodie, bity. Zacząłem troszeczkę się w tym bawić, składać to, no i kilka tam utworów dostało się na zachód, troszeczkę tam natworzyłem tutaj techno, trance, dance, tego typu gatunki i z biegiem czasu, jak mieliśmy coraz lepszy sprzęt, no to zacząłem już coraz mocniejsze kawałki składać, tak, i wtedy już sobie przypomniałem o muzyce filmowej, czyli lata 2005-2006. Już wtedy zacząłem tworzyć właśnie pierwsze demka, czyli muzyka dance odeszła na drugi plan. Skupiłem się troszeczkę właśnie na tych pierwszych kompozycjach. W latach 90. niestety to było tylko raptem kilka ścieżek, do 4 do 5 instrumentów, tak? A jak się ma w zamiarze tworzenie muzyki hollywoodzkiej, gdzie mamy orkiestrę praktycznie do 100 osób, to nie było do ogarnięcia w latach 90. Wróćmy do tych lat 90., do formowania się twojego punktu widzenia na muzykę. Czy od tamtej pory, tak jakby, nie wiem, byłeś już świadom, że muzyka akcji, muzyka właśnie w takim hollywoodzkim stylu, to jest to? Czy może też bardziej elastycznie podchodziłeś do tego, że na zasadzie może zacznę eksperymentować sobie, połączę sobie ten instrument z tamtym? Wiadomo, w tamtych czasach, tak jak mówiłeś, nie, bliżej nam było do jakichś keyboardów, do pojedynczych dźwięków, które można było sobie gdzieś tam programować, rejestrować, aniżeli do tworzenia skomplikowanych aranży na komputerach. Czy od razu gdzieś tam w tobie urosła ta świadomość, że hollywoodzka muzyka filmowa, takie trailerowe brzmienie, bardzo pompatyczne, bardzo podniosłe, to jest to, czy może to była ewolucja jakiegoś takiego podejścia? To znaczy, wiesz, bardzo mi się podobała prostota tej muzyki. Chodzi o chwytliwe tematy, proste melodie, wpadające w ucho, muzyka dająca niesamowitą rozrywkę podczas seansu, tak? To nie były jakieś tam skomplikowane orkiestracje, nie wiadomo jakie utwory, to były naprawdę proste tematy zapadające w pamięć, tak? Wryło mi się to tak w głowę, że spodobało mi się to od razu i to trwa do dzisiaj, tak? No po drodze oczywiście człowiek eksperymentuje. Z wiekiem wiadomo, no pokochałem na przykład gitarę elektryczną, uwielbiam brzmienie gitary elektrycznej, syntezatory. Człowiek po prostu zaczął rozbierać te utwory na drobne kawałeczki, na instrumenty, tak? Będąc dzieckiem nie miałem świadomości, co to tam grało, jest fajne, jest przytup, jest mocne, fajnie film się ogląda, tak? Teraz już człowiek patrzy na to pod innym kątem, ale ta prostota, jak to mi kiedyś ktoś powiedział, jeden z muzyków, że tajemnica wszystkiego tkwi w prostocie, także coś w tym jest, że ludzie lubią potupać sobie nóżką, lubią podczas tego seansu się dobrze bawić, tak? To ma być rozrywka, ja tutaj chcę się świetnie bawić podczas seansu, chcę sobie nucić tą melodię, chcę sobie opuścić, jak jadę samochodem, także lubię to, tak, uwielbiam to od lat 90., także może jakbym się urodził wcześniej, może Ennio Morricone byłby wtedy, także, ale tutaj Hans Zimmer tak mi się wrył w głowę, że oj, ciężko go stamtąd wypędzić. No.
Wróćmy do twoich początków. Powiedziałeś, że w pewnym momencie przerzuciłeś swoje zainteresowanie i działanie na muzykę z nurtu EDM. Czy uważasz, że ta przygoda z tym gatunkiem troszeczkę dała ci fory później w podejściu do muzyki orkiestrowej? Czy może to był taki etap, który później zamknąłeś i w ogóle nie przełożył się na późniejszą twoją twórczość? Wydaje mi się, że bardzo mi to pomogło, tak? Pierwsze melodie, pierwsze aranże, muzyka dance, także tutaj człowiek się uczył, tak? Uczył sekwensera, uczył programu, obsługi. W przeciągu, nie wiem, bodajże 10 lat ja nauczyłem się obsługi 4 programów, także był Fruity Loops, był Reason, był Logic, aktualnie jest Cubase, także ta ciekawość tworzenia tych elektronicznych brzmień, no to było bardzo interesujące, człowiek się rozwijał pod tym względem, ale cały czas gdzieś tam z tyłu głowy była ta orkiestra i ta muzyka filmowa, także o tym nie zapominałem zupełnie, tak. Dzisiaj mamy takie czasy, że ludzie aktualnie nie zdają sobie sprawy za pomocą komputera, tego urządzenia magicznego, ile można świetnych i ciekawych rzeczy zrobić w domu. Aktualnie za niewielkie pieniądze można już naprawdę mieć solidną maszynę, dzięki której możemy stworzyć animację, grafikę, muzykę. Naprawdę, czasami jak widzę, jak dzieci w domach niektórych się nudzą, patrzę, widzę, stoi komputer, a dziecko leży na kanapie, głowa zwisa i mówi, nie wiem, co tu robić, nudzi mi się, to drapie się po głowie. Mówię, o co chodzi? Tu jest taka maszyna, dzięki której mamy takie możliwości. Niektórzy nie doceniają tego, co mają w domu. No właśnie, to jest nasze podejście osób, które wychowały się w innej trochę rzeczywistości tak, i nie mieliśmy dostępu do takich narzędzi, które za pomocą dosłownie, nie wiem, kliknięcia 2-3 potrafią przenieść nas do zupełnie innej rzeczywistości. Ale komputer to jest jedna rzecz, bo wiem, że za tym wszystkim też i ze swojego doświadczenia, bo od pewnego czasu też zaczynam się bawić, co zresztą państwo możecie usłyszeć często. Polecam, świetna muzyka, polecam. Dziękuję bardzo. Wracając do meritum, komputer to jest dopiero początek, bo za tym wszystkim stoi odpowiednie oprogramowanie, banki brzmień i tu już koszty się troszeczkę wydłużają, jeżeli chodzi o Zgadza się, tak, żeby to zaowocowało, trzeba w to zainwestować, także zgadza się, tak, dokładnie. Można pierwszy trening zrobić na słabszym sprzęcie, ale jak już później chce się rozwinąć skrzydła, to droga zabawa. Właśnie, to jak zaczynałeś swoją przygodę z orkiestrowymi brzmieniami? Czy były to darmowe, gdzieś dostępne takie banki brzmień orkiestrowych? Czy raczej to były takie prowizoryczne, elektroniczne brzmienia, które symulowały brzmienia orkiestrowe? To znaczy, tak, zaczynałem na programie Reason, który brzmieniowo średnio mi się podobał, ale tam mieliśmy banki orkiestrowe, tak? Ten program był w pewnym sensie ograniczony, gdyż nie można do niego dodawać żadnych wtyczek VST. W tamtych czasach nie mogliśmy sobie dodać wtyczki VST, tak? Tylko wyjaśnijmy słuchaczom, że wtyczka VST to jest takie narzędzie, za pomocą którego możemy zewnętrzne programy i banki brzmień wykorzystać w ramach tego programu, w którym zajmujemy się komponowaniem. Tak, dokładnie. I tutaj nastąpiły pewne ograniczenia, tak, no i tworzyłem pierwsze takie bieda dema, powiedzmy, tak, na tym programie Reason. I tutaj wchodzi w grę rok 2014-15, kiedy poznałem przypadkowo zupełnie Jarosława Żamojdę. I tutaj można powiedzieć, zaczyna się moja bardziej poważniejsza droga muzyka, kompozytora. Poznałem przypadkowo Jarosława Żamojdę, reżysera Młodych Wilków z lat 90., rocznik 85, wiemy o co chodzi. Wydaje mi się, że większość wie o co chodzi. Poznałem reżysera wtedy, zupełnie przypadkiem. Powiedziałem o tym, że tworzę muzykę filmową, tak? On się zainteresował tym. Ja mówię, że kocham kino, kocham lata 90. On powiedział do mnie, że okej, chcę to usłyszeć, tak? Zaprosiłem go do siebie wtedy, no powiedzmy do studia tego pierwszego swojego. Puściłem mu pierwsze utwory na tym programie Reason. Spodobało mu się to. Także no ja nie wiedziałem, czy on sobie jaja robi, czy sobie żartuje, za przeproszeniem, tak? No wiadomo, to nieopierzony dzieciak, co to jest, nie? Co tu się dzieje? Ale tak, spodobało mu się to i wtedy powiedział, że zaprasza mnie do studia do Warszawy. Do studia Chrisa Aikena, Kanadyjczyka, po szkole muzycznej, u którego w studio między innymi nagrywali Edyta Górniak, Margaret, czy teraz aktualnie Vicky Gabor. No i tak, wybrałem się do Warszawy. Będąc u Chrisa, odwiedził nas również Jarosław Żamojda, tak?
No i na pendrive'ie zaprezentowałem im swoje dema, także ja siedzę sobie z tyłu, panowie siedzą sobie z przodu, ja zestresowany strasznie, siedzi reżyser, siedzi wykształcony muzyk, no i panowie odsłuchują moje pierwsze demka. Po odsłuchaniu pierwszych dem powiedzieli mi, że kurczę, to jest dobre. Ty wyczuwasz zachód, ty masz ten szlif zachodni, tutaj coś w tym jest ciekawego, tak? Odsłuchali kolejne demko, poszły, nie wiem, tam z 10 tych demek, no widziałem, że faktycznie chyba im się to spodobało. No wtedy panowie powiedzieli, że jest dobrze i musisz się uzbroić w lepszy sprzęt, przesiąść się na inny program, który rozwinie twoje możliwości. Także wtedy zacząłem myśleć o lepszym sprzęcie i tutaj dostałem kontakt do znajomego Bartocji Wojciechowski, którego serdecznie pozdrawiam. U niego uzbroiłem się sprzętowo, konkretnie już w lepszą maszynę, no i pan Jarek widział mnie tutaj jako kompozytor kolejnej części Młodych Wilków, także tutaj taka ciekawostka dla słuchaczy. Zdjęcia już się rozpoczęły, bodajże nie pamiętam w którym to roku było, niestety projekt został wstrzymany. Szkoda, że to nie wypaliło, nawet była planowana kolaboracja z Robertem Jansonem, tutaj taka ciekawostka. To był ten okres, kiedy zacząłeś wydawać właśnie w formie takich elektronicznych albumów swoje kompozycje, udostępniać je na serwisach streamingowych. Czy to jeszcze był ten etap, kiedy no można powiedzieć, że szlifowałeś ten swój warsztat, zanim zacząłeś upubliczniać szerzej tą swoją muzykę? Jeszcze były lekkie szlify, także to mi zajęło bodajże 2 lata na udoskonalenie tego swojego, powiedzmy, brzmienia. Nadal je udoskonalam, także to nie jest tak, że człowiek się zatrzymał, że ciągle szukam czegoś nowego, udoskonalam, także to jest cały czas otwarte, tak, ale wtedy 2 lata mi to zajęło i pierwsze utwory już zaczęły trafiać do sieci. Najpierw to były media społecznościowe, a później już na poważnie Spotify i tego typu serwisy zacząłem to udostępniać w postaci albumów, 12 utworów pod album, wtedy tak to się zaczęło. Za chwilę dojdziemy do tych albumów, powiemy sobie coś więcej przede wszystkim o najnowszym albumie, który niedawno wydałeś, ale jeszcze chciałbym powrócić do tych początków i jeszcze jedno zapytać. Czy masz jakieś wykształcenie muzyczne ewentualnie, bo to jest coś, co często ludzi fascynuje. Czy ktoś, kto tworzy na pewnym poziomie muzykę, jest tak zwanym samoukiem, czy może stoi za tym jakiś konkretniejszy, nie wiem, warsztat, szkoła, jak to nazwać? To znaczy tak, jestem samoukiem tutaj, ale żeby jeszcze było śmieszniej, mam siostrę, która uczyła się grać na pianinie za dzieciaka. Rodzice mnie pominęli zupełnie wtedy, tak? Nie spodziewali się, że to tak Radek muzycznie wypłynie na szerokie wody, także skupili się na siostrze. Siostra no później zajęła się, wiadomo, nauką i tak dalej, także to zostawiła, a ja już sobie tam po swojemu coś tam kombinowałem. Tak, jestem samoukiem aktualnie, jakby mnie bardziej określić, no trochę klawiszowiec może, tak? Używam MIDI keyboarda podłączonego do komputera, także na klawiszach coś tam sobie gram. Występów na żywo aktualnie nie będzie, bo jeszcze muszę się trochę podszkolić, ale chyba mi się wydaje, że pomimo tego, no jest dobrze, jest nieźle, z tego co słychać na albumie moim najnowszym, także... Słychać.
to jest pierwsza twoja publikacja na płycie. Zgadza z tego, się. Tak. Co się dowiedziałem. Ile łącznie albumów wydałeś? 4 i 2 epki. Jeszcze znalazły się 2 moje utwory. Tutaj moja kolaboracja z utalentowaną skrzypaczką Ilo Violin, Ilona Peszgolka, też się znalazłem na jej albumie, to wspomnę o tym jeszcze, tak? Ale moje wydawnictwa 4 albumy, 3 albumy streaming i właśnie ten najnowszy Bad Luck też będzie na streamingu od 1 maja. Aktualnie trzymam go w rękach, jest dostępny na płycie. Także jestem mega zadowolony, tak? No właśnie, każdy z tych albumów to jest muzyka, drodzy Państwo, jaką macie okazję teraz usłyszeć w tle, muzyka hollywoodzko, patetycznie brzmiąca, bardzo profesjonalnie, co tu dużo mówić, no profesjonalnie skomponowana, zaaranżowana, zmiksowana, zmasterowana, wyprodukowana, produkcja najwyższej jakości. Wszystko oczywiście sam robisz, tak? Tak, dokładnie, zgadza się. Czy dużo czasu zajęło ci dojście do takiego poziomu, żeby być pewnym, że to, co robisz, jest na, no powiedzmy to sobie szczerze, na światowym poziomie i nie miałbyś większych, powiedzmy, obiekcji, żeby tym produktem sprzedawać siebie w Hollywood? To znaczy powiem tak, że tutaj nie każdy wie, ale w 2019 miałem okazję być w Hollywood. Także tutaj też znajomi z social mediów wydawali bardzo dobre opinie na temat mojej muzyki, także zostałem zaproszony też w Stanach, także coś jednak tutaj o tym świadczy, tak, wyprawa do Stanów, poznanie Nathana Whiteheada, Lorne Balfe zaprosił mnie do swojego studia, także tutaj raczej chyba no, stwierdzili, że ten chłopak jest dobry dosyć, także... Tego samego dnia, będąc w Hollywood w studio u Lorne Balfe, miał premierę nasz utwór w programie Teleexpress. Z koleżanką wspólnie skomponowaliśmy utwór Fever, który miał premierę w programie Teleexpress u Marka Sierockiego. Utwór jest dostępny na jej debiutanckim albumie Timeless. Jest to mega sympatyczna osoba, mega utalentowana. Także zapraszam serdecznie też do zakupu jej albumu i odsłuchu, tak? Także w Polsce u Marka Sierockiego leciał nasz utwór, a ja w tym momencie jechałem na spotkanie do studia u Hansa Zimmera, tak? W studio Lorne Balfe to jest jeden z 6 budynków Hansa Zimmera, tak? To jest mega duży obiekt. Lorne Balfe w tym czasie nie mógł być obecny, był w Londynie. Ale jeden z jego asystentów, Max Arui, też młody kompozytor obiecujący, oprowadził mnie po tym studio i zdradził mi troszeczkę tajników, pokazał jak to wygląda, także tutaj to był mega pamiętny dzień. W nawiązaniu do twojej obecności w Hollywood, przyjrzeniu się pracy tamtejszych kompozytorów, czy to doświadczenie dało ci takie szersze spojrzenie na to, jak ta muzyka jest tworzona i czego tak na dobrą sprawę jeszcze potrzebujesz, żeby ta twoja muzyka stała się jeszcze lepsza? Tak, dokładnie. Byłem tam zaskoczony tym, że wielu klientów tamtych studiów nie zauważa różnicy pomiędzy żywą orkiestrą a sprzętem, czyli wtyczkami VST, tak? Nie odróżnia brzmienia cyfrowego od żywej orkiestry, także czasami schodzą tam z kosztów i powiedzmy przyjeżdża klient do studia, słyszy utwór, puszczają mu 2 wersje i o dziwo podoba mu się ta wersja elektroniczna, z wtyczek VST, także nie słyszy człowiek różnicy pomiędzy żywą orkiestrą a wirtualnym instrumentem i to jest dosyć ciekawe, tak? Taki ciekawy zabieg. No. Przyznam ci szczerze, że na przykład sam czasami mówimy o Hollywood, także. Tak, mówimy o Hollywood. Sam czasami słysząc, jak tworzone są niektóre utwory na samplach współcześnie dostępnych, bo to jest niesamowite, drodzy Państwo. Ja kiedyś Państwu to opowiadałem, jak teraz samplowana jest muzyka orkiestrowa, jak nagrywane są te poszczególne instrumenty, gdzie osoba, która komponuje, która tworzy taki utwór na bazie takich obszernych bibliotek brzmień, ma możliwość edycji właściwie wszystkiego w tej pojedynczej nucie, nawet kwestia doboru mikrofonu, który chce wykorzystać do tego, żeby takie czy inne brzmienie, taką charakterystykę brzmienia uzyskać z danej nuty. To są, drodzy Państwo, tak niesamowite rzeczy, że żeby to wszystko pojąć, żeby to wszystko przetestować przede wszystkim i stworzyć na bazie tego utwór, który brzmiałby bardzo realistycznie, to jest ogrom niesamowitej pracy, a przede wszystkim znajomości tego, jak takie instrumenty brzmią w rzeczywistości, bo to jest kluczowe do zrozumienia tego, jak powinien ten instrument brzmieć w miksie, w połączeniu z innymi instrumentami.
Dokładnie, zgadza się, tak. To jest właśnie niesamowite, że czasami jedna osoba może będąc przy komputerze ustawić wszystko i skomponować w taki sposób, że brzmi to jakby grała 60-osobowa orkiestra. Tak? Jedna osoba, mówimy o jednej osobie mającej do dyspozycji komputer i odpowiednie wtyczki VST. No właśnie, bo ostatnio wydajesz swoje albumy, to są bardziej takie koncept albumy, utwory, które można sklasyfikować pomiędzy hollywoodzką muzyką filmową, a muzyką do zwiastunów filmowych. Czy w tym, co robisz, jest przestrzeń do faktycznego komponowania do filmów, czy też podejmowania różnych projektów? Czym się teraz aktualnie zajmujesz? To znaczy, wydaje mi się, że wyrobiłem sobie już taki warsztat na takim poziomie, że muzyka czy do jakiejś zapowiedzi, czy do serialu, do filmu nie jest dla mnie żadnym problemem, także warsztat i umiejętności, czy chodzi o lirykę, czy muzykę z przytupem, z dobrą melodią, czy typowe drony, brzmienie orkiestrowe, gitara, syntezator, nie jest dla mnie tutaj żadnym problemem. Wydaje mi się, że nie mam problemów też z aranżem. Mam już swoje sprawdzone brzmienia, które używam, które wiem, że się sprawdzą, będąc w Hollywood, ludzie mi mówili, że dobrze komponuję, że fajnie to brzmi. Trzymam się tych brzmień, warsztat jest wyrobiony, także no, jestem w miarę pewny tego co robię, tak? To co komponuję, jestem pewien, że sprawdzi się, także czy film, reklama, nie ma tutaj, myślę, żadnego problemu, tak. To gdzie celujesz? Polska czy Hollywood jednak? Może i tu, będę zachłanny, tak. I tutaj, i za granicą. Żyjemy, drodzy Państwo, w takich ciekawych w sumie czasach, bo tak na dobrą sprawę nie trzeba się przeprowadzać do Hollywood, żeby komponować dla Hollywood. To jest wszystko, lub pewne rzeczy można robić zdalnie. Ja myślę, że największym problemem, przed jakim stoją ludzie tacy jak ty, no, może ja to niekoniecznie, bo jestem dopiero na początku pewnej drogi, no ale pewnie też z tym problemem jakoś na pewnym etapie się zderzę, gdy zamarzy mi się, żeby gdzieś dalej pchnąć tę swoją muzykę. To jest kwestia świadomości, że istnieje taka osoba, promocji. No to jest chyba największy problem, tak? Zgadza się, dokładnie. Kompozytorzy samoucy są często no sami, tak? Nie mają możliwości dobrej promocji, dobrego agenta, menadżera. Tak, tutaj jest problem w kwestii młodych talentów, młodych artystów. Ciężko się wybić, ciężko się dostać na sam szczyt. No naprawdę to jest zamknięte koło, do którego ciężko się dostać, tak. No właśnie, najczęściej te same powtarzające się nazwiska to jest ten problem, z którymi właśnie młodzi twórcy się borykają. Dodam, tak, ciekawostka, uwaga. Pisałem do wielu polskich kompozytorów, 0 odpowiedzi. Piszę do kompozytora zachodniego, 24 godziny, masz odpowiedź. Nawet jeżeli negatywną, ale dostajesz, a u nas nic nie dostaniesz. No, mówię za siebie oczywiście, tak, żeby nie było. Amerykańscy kompozytorzy też znani są z tego, że potrzebują dużo osób do współpracy i te możliwości tam, no jakby nie było, są większe.
No trzymam w ręku tą płytę i pytanie takie, czy można ją gdzieś nabyć, czy to jest taki element twojej promocji, coś co z jednej strony byłoby pamiątką twojej twórczości, z drugiej strony dawałoby sposobność do kolejnego, powiedzmy, nie wiem, promowania swojej twórczości dla osób, które, no ja przyznam się, nieczęsto korzystam z serwisów streamingowych. Jestem troszkę jednak przyzwyczajony do tego, że wolę gdzieś, czy w Lata samochodzie, czy w 90., domu, tak, płytka tak. musi być, nie? Gdzieś Płytka. trzeba pewne rzeczy w Dokładnie. normalny sposób poznawać, organoleptycznie. Płyty zanikają, popieram płyty, tak, to jest zupełnie inne odczucie trzymać ten nośnik, mieć w rękach tą muzykę, streaming, telefon wyłączamy, rzucamy gdzieś na kanapę, idziemy sobie, a płyta na półeczce jednak to jest niesamowity sentyment i dodatkowo jeszcze jakość na płycie jednak czasami ten streaming zawodzi, a płyta jednak na dobrym odtwarzaczu, dobrym udźwiękowieniu robi robotę. Dobra, to teraz chwila na autoreklamę. Gdzie można odnaleźć twoją twórczość? Gdzie można posłuchać twojej muzyki? Wszystkie serwisy streamingowe zapraszam serdecznie, Spotify, Tidal, Deezer, Apple Music, także tam możecie usłyszeć państwo moją muzykę. Jeśli chodzi o ostatni album Bad Luck, który jest dostępny na CD, to zapraszam na moje media społecznościowe do kontaktu ze mną. Także państwo, którzy będziecie zdecydowani na płytę, zapraszam serdecznie i ja wysyłam do państwa album. Nie ma z tym żadnego problemu, to zapraszam serdecznie. Dzięki ci, Radku, za tą możliwość podzielenia się przede wszystkim swoją pasją, bo to jest chyba najbardziej tak interesujące z perspektywy osoby, która może o tej muzyce ma małe pojęcie, może nie wie, ile to trudu czasami trzeba, żeby stworzyć taki utwór, taką bogatą aranżację, ile czasami trzeba rzeczy nazmieniać, ile się trzeba nauczyć przede wszystkim po drodze. Bardzo długa muzyczna droga, także cierpliwość, wytrwałość, wzloty, upadki, nie poddawanie się, determinacja przede wszystkim. Tak, drodzy państwo, i to jest kolejny przykład na to, że trzeba sięgać po swoje marzenia, bo jak nie teraz, to kiedy właściwie? Dokładnie. Róbmy to, co kochamy, to, co uwielbiamy. Nie poddawajmy się, zawsze miałem inne zainteresowania niż moi znajomi, tak? Teraz już wiem, że warto było iść swoją drogą czasami, warto było coś skomponować, założyć słuchawki, skupić się na muzyce, bo to, co się kocha, to, co się lubi, to jest wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju. No to, drodzy państwo, na koniec tego dzisiejszego spotkania fragment muzyczny z najnowszego albumu Radka Rozbickiego, zatytułowany Bad Luck. A tobie, Radku, dziękuję jeszcze raz za przybycie i za podzielenie się tą swoją pasją z naszymi słuchaczami. Dziękuję serdecznie, Tomku, za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.